Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speed test porównanie dwóch chińskich smartfonów Huawei P50 Pro kontra Oppo Find X5 Pro. W Oppo mamy Snapdragona 8 Gen 1, 12 GB pamięci RAM. W przypadku Huawei mamy Snapdragona 888 GB pamięci 8. Oba fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. W Huawei nie ma Google'a, ale jest G-Space, więc jak to działa zobaczycie. No i cóż, bierzemy się za test. Standardowy speed test, jak to u mnie. Więc no co, wyczyszczona, no właśnie, wyczyszczony jeden i drugi smartfon, więc lecimy. Oj, fal start od razu. No to jeszcze raz. Allegro. Szybsze Oppo. AliExpress. No też raczej w Oppo szybciej wszystko doczytane. Ceneo. Dla Oppo. Galerie. Też dla Oppo. Bardziej, szybciej bym powiedział. Następnie mamy HBO Max. I to już jest G-Space'a. No i to wam robi. No, trzeba czekać. Bez sensu trochę, ale tak to wygląda. Polsat Box Go. No prawie tak samo. I jak dojadę.pl. Coś marudzi, trudno. Ale szybciej zamarudziło w Oppo. Te wszystkie ikonki, co widzicie, tak jak tutaj w rogu, to są właśnie z G-Space'a, więc no one będą się wolniej uruchamiały, jak widzicie. No tu wiadomo, że wygra Oppo. Nie ma żadnej innej opcji. Player.pl. Prawie tak samo, choć może minimalnie Oppo. OLX. Dla Oppo. Pyszne.pl. No tu nawet szybciej Huawei. Glovo. Bardziej dla Oppo też. Sklepy, App Gallery. Oczywiście reklamy, nie, no to jest w ogóle wkurzająca rzecz, trudno, tak to mniej więcej wygląda ich otwarcie. Spotify. Szybsze Oppo. TapTalk. No tu powiedziałbym może nad Huawei, albo prawie tak samo. TripAdvisor. No nie ma wyjścia, tu z G-Space'a no to wolniej. Twitter. Dla Oppo. Uber. No też Oppo szybsza. Ale wiadomo, pamiętajcie, że G-Space to, że jest, to nie oznacza, że wszystko wam będzie działać, no bo nie będzie. To już sprawdzone. Dużo apek nie działa. Więc no to za dużo nie mówi. YouTube szybsze w Oppo. No więc no nie da się ukryć, że Oppo tu lepiej wypada. Z racji samego tego, że ma usługi Google'a. No to oczywiste, nie trzeba kombinować. Ale też szybciej działa, jak widzicie w aplikacjach, które no, są natywnie pod Huawei Mobile Service albo pod Google'a. Dobra, lecimy z RAM-em. 8 kontra 12, no i co? W Oppo siedzi, w Huawei nie. Tutaj tak samo. Tu też podobnie. No tu w obu w ramię. W obu w ramię. W ramię w obu. O, no ładnie. Na razie. Tutaj. No sorry, no, ale widzicie, to było to samo. Player w obu w ramię. OLX w obu w ramię. Pyszne.pl w obu w ramię. Co tu mamy dalej? Glovo. O, nawet w Huawei siedzi w ramię, gdzie w każdym Androidzie to się ubija. No ciekawe. No bo tu wirtualna maszyna Google stoi na telefonie, więc on tak jakby cały czas jest włączony. No, wpływ na baterię to też ma, więc nie łudźcie się, że coś działa, a no cudownym lekarstwem jest na brak Google'a. Coś kosztem czegoś, naprawdę. Czy to się opłaca? Każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. No tutaj praktycznie no więcej rzeczy w Oppo, ale Huawei sobie w miarę ładnie z tym dawał radę. No właśnie z racji działania G-Space'a też ma to specyficzny wpływ na RAM, no i na baterię również. Dobra. To co? Gry w takim razie. Jedziemy. Asphalt 9 najpierw. Jak będzie z grami. Nie wszystkie pójdą, to już wam od razu mówię. No ale cóż, testujemy i sprawdzamy, jak to wygląda w przypadku speed testu tych dwóch. No pierwsze Oppo. W Asphalcie 9. No Snapdragon 888. No trochę musiał poczekać. Temple Run 2.
No, szybsze Oppo. Wild Rift. No i tu nawet G-Space nie pomoże. Więc nie czekamy, bo nie będzie to działało na Huawei'u. Dead Trigger 2. No, troszkę szybsze Oppo. Unkilled. Chyba Falstart pan zrobił. No to jeszcze raz. Unkilled. No praktycznie remisowo. Call of Duty. Oppo szybsze. No Huawei coś długo ładuje się. World of Tanks. No, tu coś marudzi. Ale tak on się uruchamia tutaj niestety dziwnie. No trudno, wypada jakby było po lepiej. Super Mario Run. No też, no niestety. Nie pogramy na Huawei'u. Oj, Falstart. Czy wiecie, ja tu tak czy siak pokazuję tylko jakiś wycinek apek gier, ale nie macie gwarancji, że tą, na której będzie wam zależeć, będzie działać na Huawei'u. No i co tutaj? No Huawei będzie chyba szybszy. Chyba. Czas pokaże. Dobrze mówiłem. Minimalnie, ale jednak. Dobra. Następnie mamy Real Racing 3. No, tak migło. No ale prawie tak samo, może minimalnie trochę. Chyba Huawei nawet. No cóż, przewinięcie zobaczycie. PUBG Mobile. Oppo. I ostatnie Ark Survive Evolved. Tu nie działa. A Huawei walczy. No. Dziwna jest ta gra. Zresztą też często się rwie i w ogóle przy odpalaniu. No, nie wiem kto to pisze, ale no, ma to problemy. No dobra, no tu wiadomo, Oppo więcej razy lepiej, chociaż Huawei trzeba powiedzieć też, że w miarę sobie tam radził całkiem nieźle. No to co? Teraz jeszcze zobaczmy, co pozostało w ramie. Asphalt 9, no bardziej w ramie, w Oppo, mimo że on tak się przeważnie ponownie uruchamia. Temple Run 2 w obu siedzi w ramie. Wild Rift, aha, on nie działa, no to nawet go nie uruchamiałem do końca, to mniejsza o to. Znaczy nie działa tutaj, no, w Huawei'u. Tu jesteśmy w ramie. Tu jesteśmy w ramie. Tutaj tak jakby w obu też. Tu jest tylko lepiej w Oppo, bo trzyma w ramię. Tu Marianki też trzymają w Oppo. W Huawei'u się zestartował. Tu taka sama sytuacja, w Oppo dobrze, w Huawei'u nie. Real Racing w obu siedzi w ramię. PUBG Mobile tylko siedzi w ramię w Oppo. I no to się restartowało. No a tutaj też się restartuje, więc no tak se. No dobra, no tak wygląda to porównanie. No widać, że jak brać to Oppo, zdecydowanie lepsza opcja, szybsza, no i w pełni sprawna i kompatybilna ze wszystkim.
No w Huawei jak to w Huawei. Ostatnimi czasy tak wygląda to porównanie. Odnośnie Huawei i Oppo macie playlisty porównania z innymi smartfonami. Oczywiście tutaj, dzwonek, subskrypcja, komentarz na dole. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło. Hej!